Cześć Wam, serdecznie Was witam. No i jak widzicie, dzisiaj przybyłem z nietoperzem. A nietoperz to jest taki wspaniały ptak, który wszystko wie i nawet ma imię nietoperz. Ten, który wszystko wie. Przybyłem z nim dlatego, że wybieramy się dzisiaj do takiego miejsca, gdzie jest ciemno. Gdzie jest ciemno i w związku z tym dobrze jest mieć takiego przyjaciela, który będzie z bajarzem, bo skoro on to jest ten, który wszystko wie, no to dobrze jest jednak z nim być. Dzisiaj wybierzemy się do krainy elfów. Dzisiaj wybierzemy się do tej krainy elfów dlatego, że po pierwsze elfy nas zaprosiły do swojej krainy, a po drugie dlatego, że będziemy mówić o życzeniach. Zastanawiałam się, kogo by tu odwiedzić jako ta bajarka, bo jak wiecie, jestem i bajarka, i bajarz w jednej postaci, więc zastanawiałam się jako bajarka, kogo by tu odwiedzić. No i padło na elfy. Padło na to, że trzeba znać i poznać życzenia, jak one funkcjonują. Może też dlatego, że jest wiele ostatnio okazji do składania życzeń w rodzinach. No ale faktem jest, że warto słowo życzenia znać. A zatem powiem Wam, jak to było, bo jak to zwykle bywa, bajarz albo bajarka wcześniej gdzieś odwiedzają kogoś, coś. Dopiero później Wam zdają z tego sprawozdanie albo relacje, albo wręcz raport, albo nawet czasami to ma prawo być notatka, w krótkich słowach coś. Tym razem jednak opowiem Wam wszystko tak jak było i mój przyjaciel, z którym tutaj przyszedłem, również Wam to opowie. Ponieważ chciałem podróżować tam, gdzie ktoś opiekuje się życzeniami, któregoś dnia nad ranem pokazał mi się elf. Zaszczebiotał do mnie. Nawet myślałam przez chwilę, że to ptak. Ale jeszcze nie przełożyłem uwagi na to, że właściwie elfy, gdy rozpoczynają z człowiekiem rozmowę, to tak szczebioczą jak ptaki. Nawet można się pomylić, że to ptak. Więc słyszałem coś, szczebiotało, a raptem zobaczyłem w drugim wymiarze, że to elf. A elf się odezwał. Witam Ciebie, witam bajarzu. Proszę, zapraszam Cię do krainy elfów. Wiesz, nie bardzo mi się tam chce do tej krainy elfów, aczkolwiek wiem, że mam wszystko powiedzieć o życzeniach i do tego tematu tak na dobrą sprawę się przygotowuję, ale nie bardzo chce mi się, naprawdę nie bardzo. Tam ciemno, czasami nawet zimno. Bądź bez przejmowania się, powiedział elf. Weź ze sobą przyjaciela, nietoperza. On uwielbia ciemności. We wszystkim Cię poinstruuje, a zresztą będziesz tam ze mną. No dobrze, zgoda, tylko się trochę umyję, zjem śniadanko, rzekłem. No to gdzie będziemy szli? No, umyj się, zjedz śniadanko, powiedział elf, ja tu poczekam. No i zrobiłem to wszystko, o czym mówiłem wcześniej, po czym elf powiedział: idziemy na lotnisko, do lasu. No coś ty. W lesie jest jakieś lotnisko? Tak, rzekł elf. W lesie jest lotnisko, tak jak u was jest
czy są lotniska samolotów, tam w lesie na takiej wyjątkowej polanie jest lotnisko Wkrętaków. Wkrętaków? No tak, Wkrętaki. No, u was to coś podobnego do śruby. Tak wyglądają te pojazdy, którymi przenosimy się z powierzchni ziemi do środka. Wkrętak? Ciekawe. No ale gdzieś to lotnisko tu jest blisko, czy może daleko? Blisko. Jakieś 10 minut może stąd. No dobrze, w porządku. A zatem chodźmy. W 10 minut rzeczywiście byliśmy na lotnisku i zobaczyłem na tym lotnisku mnóstwo wkrętaków. Faktycznie wyglądały jak śruby. No ale jak tym można w dół się przemieścić? No jak to? Siadaj. We wkrętak? Co ty? Do śruby się nie da wejść. Jak to? Zobacz, na czubku są drzwi. Aha, nawet klapa jest. No widzisz, siadaj. Otworzyłem klapę i poczułem się, jakby mi ktoś dał rzeczywiście klapa, bo tak się przesunąłem do przodu. Znajdowałem się w środku, wewnątrz wkrętaka. Za mną nietoperz szedł, a właściwie wleciał. Jemu to było łatwiej, bo jakoś tak wyglądało na to, że zna to miejsce i jest dla niego to bardzo łatwe. Rozejrzałem się we wkrętaku, ale nie było żadnych siedzeń. Nic. W samolocie to chociaż mogę sobie usiąść, posłuchać muzyki, obejrzeć film, a tam nic, pusta rura. Czyli ta śruba, mówiąc po ludzku, ludzkim językiem, w środku była całkiem pusta. No to mam tu stać, tak? Siadaj, połóż się. Aha, no dobrze, położyć się to łatwiej będzie. I położyłem się, rozłożyłem się, a nietoperz razem ze mną. Zanim się położyłem, już byliśmy na miejscu. Wstawaj! Tak szybko? No co ty myślałeś? Że gdzie? Do jądra ziemi może? Co ty opowiadasz? Jesteśmy blisko. Tuż, pod ziemią. No to po co było wkrętakiem się tam dostawać? A, bo tylko wkrętaki dają możliwość przybycia do krainy elfów. A jakbym tak łopatą wykopał, to nie dotarłbym? Powiedziałem głośno. No co ty opowiadasz? Pajasz. Jak mówię, że tak jest, to tak jest. Kopałeś wiele razy łopatą? Dostałeś się do elfów? No nie. No widzisz, jak ci mówię, że wkrętaki, to wkrętaki. No dobrze. Już jestem bez sprzeczania się. Może chociaż mi tylko powiesz, na jaką głębokość jesteśmy. No, dobrze? O, chciałbyś jakąś długą łopatę zrobić, albo jeszcze co innego. Bez zdradzania tajemnic. My tylko zapraszamy tych, kogo chcemy zaprosić, rzekł elf. No, rozumiem, że jestem wyróżniony. Ogromnie się cieszę i dziękuję za to wyróżnienie. I drzwi się otworzyły. Z wkrętaka wyszedłem, patrzę, a tam wszędzie czerwono. Zanim oczy przyzwyczaiłem do tego koloru i mrugałem nim powielokroć, pomyślałem, i tu mam się wszystkiego dowiedzieć o życzeniach? Przecież to niemożliwe. Czerwono, nic nie widać, ale po chwili światło przygasło. I zobaczyłem wokół mnóstwo drzew. Było ich tak dużo. Z czego te drzewa są zrobione? Zapytałem elfa. Z kamieni, z różnych
szlachetnych kamieni. I na tych drzewach, które są zbudowane, a właściwie rosną jako drzewa szlachetne ze szlachetnych kamieni, umieszczane są życzenia. No coś ty. Wszystkie życzenia? Ze wszystkich gatunków? Tak, rzekł elf. To znaczy, że wy między innymi opiekujecie się życzeniami? Tak, rzekł elf. Ciekawe, bardzo ciekawe. Ja dosyć dużo składam życzeń w ciągu roku. I tak na dobrą sprawę i mnie składane są życzenia również. To dobrze, rzekł elf. Dzisiaj się dowiesz, jak masz je składać i jak masz te życzenia odbierać, gdy są tobie składane. Ciekawe, bardzo ciekawe. Czy chcesz usłyszeć, czy chcesz się tego dowiedzieć? No bardzo. Wiesz, już mam swoje lata, a ty mówisz do mnie tak, jakbym w ogóle nic nie wiedział o składaniu życzeń. Czuję się zupełnie jak małe dziecko, bo może faktycznie byłem bez świadomości tego, jak się składa życzenia. Nie tapesz. Czy ty widzisz to samo, co ja? Tak, 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 oczywiście, rzekł. Nie tapesz, ale widzę też więcej jak ty. No to może mi powiesz, a za chwilę ci elf to wszystko powie. Wcale nie muszę ci ja tego mówić. No to po co cię zebrałem? O, nie wiem, czy to zauważyłeś, ale trzymam cię delikatnie swoim wielkim, olbrzymim... Czym? Uchem. Aha, jakoś nie widzę. To raczej ja ciebie trzymam przed sobą. No jak to nie widzisz? No nie widzę. Czy wy widzicie, że on mnie trzymał? Czy trzyma? Jakoś nie bardzo ja ciebie trzymam. Co ty opowiadasz? Energetycznie ja ciebie utrzymuję, żebyś się był bez przewrócenia szedł po tej drodze. I wtedy spojrzałem pod nogi. Rety! Tu nic nie ma. Jestem zawieszony. Gdzieś w próżni. Pod ziemią i w próżni? Czerwono? Pod ziemią? W próżni? Widzisz, po co ci byłem potrzebny? Rzekł nietoperz. Widzę, ale serce zaczęło mi tak łomotać, że Bóg jeden wie, po co ja tu przyszedłem. Po wiedzę, żeby wiedzieć, jak życzenia funkcjonują, a tu wiszę i nic pod moimi stopami nie ma, tylko ten nietoperz mnie utrzymuje w powietrzu. O, dobra, ale jestem bajarz, odważny. Wszędzie podróżuję. Wszędzie, gdzie trzeba, zdobywam wiedzę, uczę o tym, co trzeba. Przestaję się bać tego, czego nie widzę, bo nie ma podłogi. Podłogi się bać? Przestrzeni? Jestem odważny. To dobrze, rzekł nietoperz. A elf się tylko uśmiechał. Zwróć uwagę na to drzewo. No widzę. Jest takie trochę żółte, trochę się skrzy. Widzę. To najlepiej przyczepione życzenia. Jak to? No bo wiesz, żeby składać życzenia, trzeba się skupić, albo skoncentrować uwagę, albo skoncentrować się, albo przyczepić uwagę. Skupienie, koncentracja, uwaga, 3 słowa. Czasami ma prawo być tak, że ludzie mówią życzenia bez skupienia się na nich. Po prostu z dziada pradziada mówili wszystkiego najlepszego. No to mówią i koniec. I to jest drzewo, na którym zawieszane są takie życzenia. Bez skupienia. Czy ze skupieniem? I jak to jest? No jak myślisz? No nie wiem, bo tak na dobrą sprawę
Coś mi się wydawało, że na początku powiedziałeś, że najlepsze skupienie. A teraz mi się wydaje, że mówisz, albo to może ja mówię, że było brak skupienia. A widzisz, nawet tego nie pamiętasz. No bo to jakiś dziwny świat. Jaki to świat? To kraina. No dobrze, jakaś to dziwna kraina. To w końcu to drzewo jak ma? Osadzają się na tym drzewie i to, już Ci mówię prawdziwie, najlepiej przysposobione życzenia, to znaczy skupiona uwaga, koncentracja uwagi do tych wszystkich słów, które wypowiadasz i do tych wszystkich słów, które przyjmujesz. Ale tam dalej widać o innym kolorze, o innych kolorach drzewa. No i dobrze. Tam widać drzewo zrobione z niebieskiego kamienia. To z kolei drzewo ma najsłabiej przyczepione życzenia. Tu pokazałem Ci to najmocniejsze, aczkolwiek miałeś zawirowanie ze świadomością tego, jak jest prawdziwie. Widziałem to, widziałem. A tam dalej są zielone, pomarańczowe, czerwone. Dużo tych drzew zrobionych z kamienia. Wszystkie takie piękne. Pewno takimi kamieniami ozdabiane są korony królów. A macie króla? W krainie elfów brak króla. No coś ty. Wszędzie, gdzie do tej pory byłem, wszędzie byli królowie. Tutaj brak króla. Wszyscy jesteśmy połączeni jako elfy siecią wzajemnego porozumienia. Co jeden zrozumie, za chwilę już drugi rozumie. I właściwie wszyscy, jako ta jedność, mamy w istocie możliwość w tej samej chwili, jak ktoś czegoś doświadczy, przeżyje, czy zrealizuje, czy nawet się spełni, od razu wchodzi w naszą pamięć, świadomość, wszystko wiemy od ręki. Ale macie fajnie, a może to nawet nudno. Nie wiem, czy to fajnie, czy to nudno. Właściwie trudno zająć stanowisko. No ale elfy są siecią. Rozumiem. No to już wiem, że jesteście siecią bez króla i królowej. Wiem, że są różne drzewa o różnym kolorze. Wszystkie one są, czy są zbudowane? Rosną, rzekł elf. Aha, rosną z takiego szlachetnego kamienia. Wiem już, że trzeba przyczepić skupienie, uwagę, koncentrację uwagi do tego życzenia, które się wypowiada lub się słyszy, słucha. To już wszystko wiem, ale to pewno już wystarczy. I jeszcze chcesz mi coś powiedzieć? Tak, oczywiście. No a co? Wiesz, wszystko trzeba robić, co robisz w życiu, skupiając się na dobrym życzeniu. No wiesz, wszystko? Nawet jak zamiatam podłogę, to mam się skupić na tym, że dobrze życzę? No komu mam dobrze życzyć? No podłodze, żeby była czysta. Masz dobrze życzyć tym, którzy będą po tej podłodze chodzili. Masz dobrze życzyć samemu sobie, żeby zauważyć, kiedy ją trzeba wyczyścić. No wiesz, naprawdę? Takie znaczenie mają dobre życzenia? Tak, właśnie o to chodzi. A dlaczego? Wyjaśnij. No bo jeśli życzysz każdemu, wszystkim, kogo obsługujesz, czy do kogo mówisz dobrze, przynajmniej dobrze, to wszystko ci się tym samym odpłaca. O, to jest coś w tym. Faktycznie. Jak chodzę po dobrze zamiecionej podłodze, a
Raz może w życiu mi się zdarzyło dobrze jej życzyć, przyznaję się szczerze. To faktycznie ma prawo tak być, że gdy stąpam po niej, czuję delikatnie ciepłe uczucie. A widzisz? No, teraz widzę, ale przedtem nie bardzo to widziałem. No ale skoro teraz widzisz, to już ci wystarczy, żeby do każdego, kogo obsługujesz, czy co obsługujesz, przywiązać dobre życzenie. No tak, no oczywiście, no wiadomo. Mało tego, że dobre życzenie, to bardzo dobre życzenie, doskonałe życzenie. Jest jeszcze jakieś słowo, które mogę użyć, żeby było tak trochę najwyżej. No może absolutnie dobre życzenie. No i co? Jak się czujesz? No, jestem świadomy. I co ci daje ta świadomość? No, inne działanie w życiu. I czy będziesz inaczej działać? No oczywiście, ma się rozumieć. Jak najbardziej. A czy możesz mi pokazać, co się dzieje z takimi życzeniami, do których mało było przywiązane? Skupienie, koncentracja uwagi, uwaga. Zobacz. O, leżą pod drzewami, spadły. No właśnie. Aha, rozumiem. No, to jest bardzo ważne. Ogromnie ważne. Trzeba się do złożenia życzeń należycie przygotować, żeby zawisły na tych drzewach. A czy to są w ogóle drzewa życzeń? To są drzewa życia, rzekł elf. Drzewa życia. I zawiesza się na nich życzenia. To my, elfy, zawieszamy dobrze wypowiedziane życzenia. Inne mają prawo spadać pod te drzewa. Ale wiesz, drzewo życia ma też inne rzeczy i sprawy do załatwienia. No ale co? A o tym innym razem. Dzisiaj mówiłeś, że chcesz wiedzieć wszystko o życzeniach. Tak, faktycznie. Słyszysz? Wszystko o życzeniach. No to co jeszcze? Trzymaj mnie mocno, bo słuchaj, ciągle widzę tą przepaść pod nogami. Proszę cię, wspaniały mój kumplu, przyjacielu. Ciągle mam wrażenie, że za chwilę spadnę. Chwała Bogu, że mam takiego przyjaciela. Czy jeszcze mi coś pokażesz? Tak, pokażę ci. O, jaka wystawna uczta. Elfy to przygotowały? Tak. Każda z potraw jest zrobiona z miłością i w ramach bardzo dobrych życzeń dla tych, kto będzie tą potrawę spożywał. Wtedy wszystko w życiu dzieje się o wiele lepiej w znaczeniu dobrych życzeń w każdej czynności. Skosztuj. O, ale sernik. Pychota. Pychota. Pyszny ten sernik. Widocznie ten elf, który robił ten sernik, dobrze mi życzył. O, czuję w ciele. O, jakie wspaniałe uczucie. Nawet miłość czuję. Rozpływa się całe moje ciało. W miłości. Od sernika. No i od jakiego sernika? No tak, zjadłem sernik. No ale w serniku są życzenia. No właśnie. Piękne to, co do mnie mówisz. Naprawdę piękne. Czyli, że smak czegoś ma prawo zależeć od dobrych życzeń. Tak, rzekł elf. Cudownie. Cudownie.
Dlaczego mówisz, że cudownie? Zapytał elf. Bo od dzisiaj, mało tego, że będę przygotowywał potrawy z miłością, to jeszcze z dobrymi życzeniami. Zupełnie inna bajka. Naprawdę już to widzę. Czuję, dzięki temu, że elf upiekł tak wspaniałe ciasto. Serniczek mój ulubiony. Chociaż makowiec też kocham. To poczułem w ciele. A jest makowiec na stole? Stoi tam. O, przykryty tym naczyniem. Nie zauważyłem go. Czy mogę spróbować? Proszę, rzekł elf. Uszczknę kawałek. I zjadłem. O, prawie że ulatuje. O, dobrych życzeń bez liku mam. O, czy ja dam radę? Czy ja dam radę cokolwiek w życiu zrobić z takim uczuciem przepełniającym moje ciało miłością? Nie wiem, czy dam radę. Wiesz, sernik, makowiec, co jeszcze masz? O, ciasto ze śliwkami. O, już bez dawania mi, proszę, bo się może w ogóle rozpuszczę. I co będzie ze mnie? Zabajasz? Muszę przecież wrócić na powierzchnię ziemi i o wszystkim powiedzieć. Żeby wiedzieli wszystko o życzeniach. A może jednak skosztujesz tego ciasta ze śliwkami, rzekł elf. To trochę się przyznam, że się boję. Bardzo lubię łakocie, ale nie wiadomo, co się może ze mną stać. Kto to może wiedzieć? Spróbuj. No dobrze, ale kto bierze odpowiedzialność za to, że ja spróbuję to ciasto? Elfie, ty? Czy ja w ogóle się podniosę i dam radę? Spróbuj. No dobrze, spróbuję. Spróbowałem i ległem w ekstazie miłości. O! Jakieś anioły mi śpiewały. Widziałem coś, czego nawet mam prawo być wam bez opowiadania. Przeniosłem się zupełnie w inny świat. Byłem w krainie elfów, ale ten smak, cudowny smak ciasta przeniósł mnie gdzieś, gdzie słyszałem śpiew, może nawet archaniołów. Kto to wie? Może kiedyś wybierzemy się tam na wycieczkę? Gdzieś tam wysoko byłem. To nawet był pewnie 14 wymiar. A tu jestem w drugim wymiarze. Elfie, czy można przy pomocy dobrych życzeń i miłości w sporządzonych potrawach przenieść kogoś do 14 wymiaru? Wszystko można, rzekł elf. Przekonałeś mnie absolutnie do tego, żeby mało tego, żeby gotować i przyrządzać potrawy z miłością, ale dobrze życząc tym, którzy będą je spożywali. Przekonałeś mnie bez reszty. Bez reszty. To dobrze, rzekł elf. Czas wracać na ziemię. A, znowu do tego wkrętaka. No dobra, położę się już na tej podłodze w tym wkrętaku. Ale wiesz, on łebkiem w górę leci, czy on się obraca? Opowiedz. To wygląda jak śruba normalnie. No wkrętak, no. Daj spokój. A czy zostawisz mi pamięć tego, że wiem już, gdzie jest pole, a właściwie lotnisko z wkrętakami
Czy mi to powiesz? Zostawisz mi tą pamięć? O, nie zostawię ci tej pamięci. Elfie kochany, tak cię mocno o to proszę. Będziesz bez pamięci, ale jak następnym razem będzie trzeba cię zabrać do krainy elfów, to oczywiście znowu przyjdę do ciebie, po ciebie. Bo wiesz, w świecie, we wszechświecie wszystko jeden o drugim wie. I to jest cała istota wszechświatu działania. Dobrze, w porządku. Oczywiście. Dziękuję ci bardzo, dziękuję ci serdecznie. Cieszę się, że w sumie to było i jest możliwe. Dziękuję ci, Elfie. Dziękuję całej rodzinie elfów. Dziękuję